Dzień dobry Państwu! Nazywam się Monika Bernasiak, a dzisiaj chciałabym Wam poopowiadać o marce Chloe. O marce Chloe i nowej linii już w tej chwili, Chloe Signature Rose Natural. Dlaczego Rose? Właśnie wtedy, kiedy wyszła nowsza Chloe Signature Rose Natural, okazuje się, że ta Chloe również dostała przedrostek Rose, więc teraz obydwie Chloe Signature Natural będą miały przedrostek Rose, ale ta będzie w wersji Ontons, a ta w klasycznej. Tak jak w klasycznej wersji już znacie, już o niej kiedyś mówiłam. Mówiłam o niej, że to są takie typowe perfumy marki Chloe, prawda? Kwiatowe, oczywiście w hołdzie róży. Róży, Chloe róży. Więc pewnie wiecie już, jak ten zapach pachnie, dlatego że nie sposób nie wyobrazić sobie, jak może pachnieć róża Chloe. Tutaj jest róża organiczna, tutaj jest naturalnie pozyskany alkohol z fermentacji zbóż. Tutaj jest również obietnica tego, iż te perfumy są w 100% wegańskie. Twórcą tej kompozycji jest Michael Almirak. Nutami oczywiście są róża, róża podana z delikatnym cytronem, bodajże z czarną porzeczką, co jest dla mnie niewiarygodne, z kwiatem gorzkiej pomarańczy, z esencją neroli, dokładnie. I oczywiście w bazie znalazło się drzewo cedrowe. Oczywiście dlatego, że rzeczywiście jest tutaj taka delikatnie kwaskowa baza. Kapka mimozy podobno, ale ja jej tam nigdzie nie wyczuwam. Jest to zdecydowanie zapach oparty na róży Chloe. Bardzo naturalnej róży, ale takiej prawdziwej signature Chloe, więc nie pomylimy się tutaj i nie będziemy mieli żadnych wątpliwości. Dla kogo jest ten zapach? Otóż zdecydowanie dla kobiet, które lubią właśnie róże Chloe, dla kobiet, które lubią też zapachy bliskoskórne i dla kobiet, które lubią zapachy ciche. Tak jak troszkę według mnie jest podobieństwo do Chloe zielonej z 2012 roku, tak tutaj nie ma tego musującego, pięknego brzmienia. Więc te kobiety, które szukają tak kapka w kapkę tego zapachu, na pewno będą zniechęcone, aczkolwiek jakaś doza Chloe zielonego na pewno w tym zapachu jest. Chociażby ta róża, prawda, podana troszkę na bardziej zielono i na bardziej drzewnie. Co mogę powiedzieć jeszcze o kobiecie, która by chętnie nosiła Chloe zielone? Na pewno nie jest to kobieta, która chce cały dzień emanować zapachem i na pewno nie będzie to kobieta pewna siebie i kobieta taka, wiecie, z pazurem. Będzie to naturalna kobieta, będzie to kobieta subtelna, delikatnej urody, która po prostu chce być raczej niezauważona. Zapach pachnie na mojej skórze maksymalnie 5-6 godzin. Nosiłam go na rączce. Jest dość kwaskowaty, więc na pewno wyróżnia się na tle innych różanych zapachów. Otóż sam fakt tego, że to jest zapach od Chloe, prawda? Ale nowe z 2022 roku już jest zupełnie inny. I ja się tutaj absolutnie nie zgodzę z tym, że to jest to samo, tylko zintensyfikowane. Absolutnie nie. Zobaczcie, mamy już taką prawdziwie zieloną kokardkę, mocno zieloną. Znów tutaj całkowity ukłon do Matki Ziemi, więc szkło, uzupełniacz, dodatkowo odkręcany, tutaj flakonik. Można go rozebrać, można zutylizować osobno. I koreczek, i zakrętkę, to znaczy całe to psikadło. I oczywiście wstążkę można zutylizować całkowicie osobno i sam również flakonik szklany można zutylizować osobno. Jeżeli nie chcemy utylizować, to dolewamy sobie perfumem. To się w ogóle przydaje czasem, jak się nam nawet stłucze jakiś flakon, inny perfum, prawda? To takie właśnie szklane flakoniki mogą nam się wtedy przydać po to, aby przelać dane pachnidło. I co my tutaj mamy? Znów mamy organiczną różę, znów mamy, kochani, naturalnie pozyskany alkohol, znów mamy całkowicie etycznie pozyskane inne składniki. Wszystkie inne, które są tutaj zawarte. Myślę, że to podobieństwo na samym początku delikatne
takie subtelne jest, aczkolwiek jest to zapach już zupełnie inaczej skomponowany. I ja bym nawet się pokusiła o takie stwierdzenie, że ten zapach perfumiarz, który produkował, a nie był już to Michael Armirak, tylko był to bodajże Alexis, ale nie pamiętam nazwiska, więc mogę pomylić. Dandler? Być może. Fakt faktem, według mnie ten perfumiarz nie miał jakby przepisu na Chloe, więc jest tutaj rzeczywiście coś zupełnie innego. Jak się ten zapach wącha i jak ten zapach również się utlenia. Tutaj chwalą się również w to, iż etycznie pozyskane składniki, etycznie pozyskany dąb jest całkowicie pozyskany z tak zwanego anrecyklingu bodajże, tak? Czyli strocin, z wiór, z tych kawałeczków drzewa jest pozyskany po to, aby nic się nie zmarnowało. Jest tutaj robiona taka pulpa z tego, potem jest to poddawane kolejnym procesom, aby wyłonić zapach dębu. Zapach dębu jest zapachem nowym w perfumach. Ja ten zapach jak wąchałam jest dla mnie też nowy. Na pewno ostatnią rzeczą, jaką bym mogła powiedzieć, to jest podobieństwo do Chloe Natural z wersji klasycznej Signature. Według mnie naprawdę jest to zupełnie coś innego. Już go nie czuję, bo przeszedł od rana długą drogę i jeszcze prysznic i kilka razy mycie rąk, więc na pewno go nie czuję. Natomiast ten zapach według mnie jest inny i jest bardziej mydlany na skórze. I róża jest jakby zarysowana, ale głównym składnikiem oprócz róży będzie neroli jednak. Będzie jednak kwiat pomarańczy, gorzkiej pomarańczy. I ten zapach jest troszkę gorzki. Jest też troszkę kwaskowaty, więc naprawdę jest to zapach totalnie inny. Znów dla kogo ten zapach? Na pewno dla kobiet, które znów cenią delikatne zapachy, bo ten zapach nie będzie się długo utrzymywał, nie będzie na pewno również specjalnie się wyróżniał. To jest typowe pachnidło z prawdziwą nutą neroli, z różą i na bazie takiego słonawego drzewa. Więc mało się wyróżniający, mało musujący, a jednocześnie troszkę jakby inaczej podany, aniżeli cała rodzina Chloe Signature. Więc bym powiedziała, że dużo mydła, dużo nut kremowych, dużo takiej delikatności imbiru, nawet imbiru. Tak, wąchając ten zapach pomyślałam sobie, że właśnie ta kwaskowość mogłaby być nawet podana trochę bardziej pikantnie i dlatego mam taki zamysł, że tutaj gdzieś mogli kapkę imbiru dodać. Jest to zapach znów dla kobiet, które lubią dyskretne zapachy, subtelne zapachy, nie będzie emanował zbyt głośno, na pewno będzie to bardzo naturalny zapach i myślę sobie, że jeżeli jego cena stanie się bardziej naturalna, to na pewno można w ten zapach pójść o krok dalej. Ja nie kupiłabym dla siebie osobiście żadnego z tych zapachów, ani Chloe Natural nie jest bliski mojemu sercu, ani Chloe Natural Intense, bądź Intense, jak macie ochotę. Powiem Wam szczerze, że widzę przed oczami kobietę, która mogłaby ten zapach nosić i być z niego zadowolona. To są kobiety takie właśnie subtelne, takie delikatne, takie romantyczki. I wydaje mi się, że takie właśnie kwiatowe zapachy dla takich romantyczek, dla jeszcze kobiet pro-wegańskich, pro-organicznych produktów, które lubią właśnie takie produkty używać, to zdecydowanie dobry pomysł, prawda? Tutaj jeszcze jest jakby pod kokardką srebrnym, a tutaj pod kokardką jest taka złota jakby otoczka całego spraya. Więc mamy dwa Chloe. Już rodzina się powiększa. Ciekawa jestem, czy Natural będzie jeszcze dalej szła w ten trend, ta cała linia i czy będzie jeszcze coś z tej rodziny. Może różanego, może bardziej takiego pikantnego jeszcze, jak tutaj zrobili kapkę tego imbiru. Kto to wie? Wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o
sprzedaż. Więc zobaczymy. To nie dla mnie zapachy, ale musiałam je przemówić, obmówić, dlatego że naprawdę Chloe Ontons nie jest absolutnie taka jak Chloe Natural klasyczna. Więc jeżeli macie ochotę sprawdzić, jak pachnie, to sprawdźcie koniecznie. Napiszcie mi w komentarzu, jak byliście na zakupach przedświątecznych i mieliście okazję powąchania tego zapachu. I powiedzcie mi, czy rzeczywiście mam rację i czy zgadzacie się ze mną, że te zapachy są zupełnie inne. Dziękuję Wam pięknie, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnej recenzji.